Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na prosty deser, który zachwyci nas swoim smakiem i wyglądem. Przygotujemy przyjemnie kremowy i puszysty mus czekoladowy, który podamy w towarzystwie lekko kwaskowego sosu truskawkowego. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sposób na deser z czekoladą. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego deseru zaczynam od prostego sosu owocowego. Do średniej wielkości rondelka przekładam 500 g pokrojonych w ćwiartki truskawek. Do owoców dodaję 50 g drobnego białego cukru, świeżo wyciśnięty sok z jednej dużej cytryny i łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość rondelka krótko mieszam tylko do rozpuszczenia cukru, a następnie doprowadzam do wrzenia na średnim ogniu. Zmniejszam wtedy ogień na niski i gotuję przez około 20 minut, aż płyn lekko zgęstnieje, a owoce niemal całkowicie się rozpadną. Sos warto od czasu do czasu przemieszać, choćby po to, żeby uniknąć przypalenia. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji zdejmuję sos z ognia i przeciskam przez drobne sitko. Robię to po to, żeby pozbyć się pestek, ale jeśli Wam nie przeszkadzają, możecie sos zblendować lub pozostawić tak jak jest z kawałkami owoców. Gotowy sos odstawiam do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie zajmuję się musem czekoladowym. Do miski odpornej na wysokie temperatury przekładam 100 g ciemnej 72% czekolady i mniej więcej 3/4 z 250 ml mleka. Naczynie stawiam na rondelku z niewielką ilością gorącej wody i pozwalam mu się ogrzać przez około 2-3 minuty. Do pozostałego mleka dodaję 6 g żelatyny. Zawartość dzbanka krótko mieszam i odstawiam na kilka minut do lekkiego napęcznienia żelatyny. W tym czasie wracam do naczynia znajdującego się na rondelku. Mieszam jego zawartość za pomocą silikonowej szpatułki do uzyskania gładkiego płynu. Oczywiście im drobniej pokroicie czekoladę, tym szybciej się rozpuści. Ja swoją tylko połamałem w kostki, przez co rozpuszczanie zajęło około 7 minut. Kiedy czekolada i mleko utworzą jednolity płyn, zdejmuję miskę z rondelka i dodaję do niej mleko z żelatyną oraz 50 g drobnego białego cukru. Składniki krótko mieszam przy pomocy rózgi tylko do całkowitego rozpuszczenia dodatków. Tak przygotowaną bazę musu odstawiam na bok do wystudzenia na około 30, może 60 minut, aż osiągnie temperaturę pokojową. Kiedy płyn jest całkowicie neutralny w dotyku, możemy działać dalej. Do wystudzonej czekolady dodaję łyżkę likieru kawowego i 250 ml zimnej 36% śmietanki. Ponieważ płyn jest letni, śmietankę dodaję wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia przy pomocy rózgi. Teoretycznie nic nie powinno się stać, ale dodając śmietankę w ten sposób będziecie mieć pewność, że płyn pozostanie gładki i nie wytworzą się w nim żadne grudki. Jeśli deser mają jeść dzieci, możecie podmienić likier na łyżeczkę kawy rozpuszczalnej lub pastę waniliową. W przypadku użycia kawy proponowałbym dodać ją do mleka i czekolady na etapie kąpieli wodnej. Po dodaniu całej śmietanki naczynie odstawiam do lodówki do chwili, kiedy całość zgęstnieje i nabierze konsystencji rzadkiego kisielu. W lodówce nie powinno to zająć dłużej niż 2 godziny, ale warto sprawdzać całość co około 30 minut, żeby nie ściąć za bardzo masy. Po odpowiednim schłodzeniu wyjmuję miskę z lodówki i ubijam jej zawartość przy pomocy miksera, aż całość wyraźnie zgęstnieje i nabierze jasnego koloru. Uzbrójcie się w cierpliwość, bo chwilę to zajmie. U mnie ubijanie na wysokich obrotach trwało około 10, może 11 minut. Po tym czasie masa przypominała śmietankę ubitą na 3/4, to znaczy była wyraźnie napowietrzona, ale jeszcze nie sztywna, a łopatki miksera zostawiały na niej wyraźny ślad. Z tak przygotowanym musem zabieram się za składanie naszego deseru. Używam dzisiaj 4 dużych pucharków o pojemności 400 ml, które wypełnię mniej więcej do 3/4 wysokości. Oczywiście jeśli chcecie przygotować mniejsze porcje, nic nie stoi na przeszkodzie. Na dno każdego pucharka wylewam 2 łyżki sosu truskawkowego.
Na sos wykładam 3 solidne łyżki musu i rozprowadzam go w miarę możliwości tak, żeby odciął dolną warstwę sosu. Na tak przygotowany spód wylewam kolejne 2 łyżki sosu truskawkowego. Nie rozprowadzam go do ścianek, kleks na środku całkowicie wystarczy. Na środek sosu wykładam kolejne 3 łyżki musu. Jak widzicie, mus rozpycha sos na boki i niejako sam rozprowadza go do ścianek. Dzięki temu na bokach pucharków utworzy się fajny czerwony wzór, który będzie inny dla każdego deseru. Tak przygotowane musy trafiają do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, do całkowitego stężenia. Tuż przed podaniem, kiedy mus już stężeje, wystarczy go odpowiednio ozdobić. Ja na górę każdego musu ścieram odrobinę ciemnej czekolady i dekoruję całość świeżą truskawką, ale równie dobrze sprawdzi się kakao, mleczna czekolada lub na przykład biała, która wprowadzi odrobinę dodatkowego koloru. I to tyle. Deser gotowy. Mus wychodzi przyjemnie puszysty i delikatny, a do tego niemal natychmiast rozpływa się w ustach. W smaku wyraźnie dominuje czekolada, uzupełniona przez lekki kawowy posmak likieru. Sos niemal idealnie łączy w sobie słodycz truskawek i lekką kwaskowość odświeżającej cytryny. Bardzo przyjemny deser, który zadowoli każdego fana czekolady i truskawek. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!